Kolejnym miejscem odwiedzonym przez nas podczas pobytu w Polsce w lutym 2024 roku był Pałac Marianny Orańskiej, perełka polskiej kultury. Opowiem Wam trochę o historii samego zamku, jak i jego właścicielki Marianny. To bardzo ciekawa historia, a miejsce samo w sobie przepiękne, także zapewniam, że nie będziecie się nudzić. A więc najpierw o samym zamku. W roku 1838 Marianne Orange-Nassau, królowa Niderlandów i córka Wilhelma Orańskiego i jego pierwszej żony Fryderyki Luizy Pruskiej, odbyła swoją pierwszą podróż do Kamieńca Ząbkowickiego, posiadłości odziedziczonej po matce. Postanowiła zbudować letnią rezydencję na terenie posiadłości, co skłoniło architekta Karla Friedricha Schinkla do stworzenia dla niej wstępnego projektu pałacu w tym samym roku. Ponadto sprowadził utalentowanego młodego architekta Ferdynanda Martiusa, który to całkowicie poświęcił się projektowi pałacu. Już rok później, to znaczy w roku 1839, rozpoczęto budowę pod kierownictwem Ferdynanda Martiusa i pod nadzorem Karla Schinkla z Berlina. Do jesieni ukończono mury parteru, wszystkie filary i kolumny w komnatach oraz część otaczającego pałac muru. W roku 1848 budowa pałacu została przerwana z powodu rozwodu Marianny i Albrechta. Separacja ta została naznaczona skandalem wynikającym z powiązań Marianny z Mastalier Johannem von Rossumem. W rezultacie zabroniono jej przebywania w Prusach dłużej niż 24 godziny i musiała zgłaszać się na posterunek policji za każdym razem, gdy wjeżdżała lub wyjeżdżała z regionu. Dodatkowo groziła jej kara infamii. W roku 1853 Marianne udaje się do Kamieńca i nakazuje wznowienie budowy. Powierza pałac swojemu synowi, Friedrichowi Wilhelmowi Albrechtowi. Ponadto kupuje nieruchomość w Bilej Wodzie, położonej 12 km od Kamieńca, co pozwala jej często odwiedzać pałac i nadzorować trwające tam prace. W 1857 roku 4. piętro pałacu zostało ukończone, a pałac wita swoich pierwszych mieszkańców. Aby uczcić ten kamień milowy, odbywa się ekstrawagancki bal, podczas którego Marianna składa specjalny hołd Ferdynandowi Martiusowi. 8 maja 1872 roku następuje odsłonięcie posągu Nike, bóstwa symbolizującego zwycięstwo. Odbywa się na wzgórzu znajdującym się za grotą. Wydarzenie to oznacza formalne zakończenie budowy pałacu, która trwała prawie 33 lata. Całkowity koszt budowy pałacu i otaczającego go parku wyniósł 971 692 talary, co odpowiada mniej więcej 3 tonom złota. W roku 1883 Marianne of Orange odeszła. Jest uznawana za jedną z najbardziej niezwykłych kobiet XIX wieku, która przekroczyła normy swoich czasów. W roku 1945 spadkobiercy Marianny, mieszkający w pałacu, uciekli z Kamieńca z powodu zbliżającego się przybycia Armii Czerwonej. Armia ta skonfiskowała wiele cennych przedmiotów, w tym meble i dzieła sztuki z pałacu. Rok później pożar zniszczył budynek, pozostawiając go w ruinie. Kiedy odwiedzaliśmy pałac, poznaliśmy kilka bardzo fajnych osób. 4 z nich zobaczycie za chwilkę na filmie. Dzień dobry, ja mieszkam w Holandii i Mam na imię ja mam na imię Maja
Masz dwóch braci. A to kto? Bracia. Oli I Michael. i Michael. No super. A to? Dziadek. Nie. Bogdan! Bogdan A wracając do historii samego zamku, marmurowe podłogi i kolumny zostały usunięte, aby pomóc w odbudowie stolicy po powstaniu. W latach 50. pałac pozostawał w stanie ruiny. I następuje rok 1986, w którym to umowa dzierżawy nieruchomości zostaje zawarta na okres 40 lat. Później już w roku 2012, po zakończeniu umowy dzierżawy, pałac ponownie znalazł się pod bezpośrednim nadzorem właściciela, gminy Kamieniec-Ząbkowicki. Ogólny stan kompleksu był w opłakanym stanie. W roku 2013, po szeroko zakrojonych pracach restauracyjnych i konserwatorskich przeprowadzonych przez właściciela budynku, pałac został udostępniony zwiedzającym. I taki oto przepiękny pałac miałam okazję zobaczyć w lutym bieżącego roku, kiedy odwiedziłam ziemię kłodzką, do czego również bardzo gorąco Was zachęcam. Z tego, co zdążyłam się zorientować, głównie z internetu, ogrody zostały dokończone, a pałac wygląda dużo bardziej okazale niż kiedy ja go widziałam. Także to tyle na temat pałacu i teraz opowiem Wam troszeczkę o samej Mariannie. A więc urodziła się ona 24 maja 1810 roku w Berlinie jako holenderska księżniczka i najmłodsze potomstwo króla Wilhelma I Orańskiego i jego żony Fryderyki Luizy Pruskiej. Jak Wam to już wcześniej wspomniałam. Od swoich najmłodszych lat była inspiracją dla licznych opowieści i anegdot. Na jej cześć nazwano odmianę gruszki o nazwie Princesin Marianne, zwaną również Salisbury lub Gold Pear. Jej zaręczyny z byłym szwedzkim księciem Gustawem nie doszły do skutku, co skłoniło Mariannę do poślubienia jej wuja Albrechta Pruskiego, który był od niej zaledwie rok starszy. Ich ślub odbył się w 1830 roku, ale okazał się mniej niż sielankowy. Po kilku zdradach Mariannę zszokowała dwór, porzucając Albrechta i zachodząc w ciążę z innym partnerem. Ta decyzja doprowadziła do jej wykluczenia z kręgów towarzyskich pruskiej elity. Stawiała czoła znacznym trudnościom i miała ograniczony kontakt ze swoimi dziećmi, a także była ograniczona w czasie spędzanym w kraju. Marianna posiadała majątki na Dolnym Śląsku, w tym klucz Strońsko, który obejmował części gór bialskich i masyw Śnieżnika. Aktywnie rozwijała tę ziemię, budując drogi, miejsca pracy, pałace i kościoły, jednocześnie promując turystykę w regionie Sudetów. Znaczna spuścizna pozostawiona przez Mariannę Orjańską oferuje bogatą wartość kulturową i turystyczną historycznemu Dolnemu Śląskowi, a także sąsiedniemu regionowi znanemu jako czeskie Ślesko. Władze lokalne utworzyły szlak księżny Marianny Orańskiej, aby zaprezentować atrakcje związane z jej życiem, zwłaszcza te, które stworzyła lub ułatwiła, takie jak schroniska, kościoły, pałace, dwory, malownicze formacje skalne, jak również i inne miejsca, z których chyba największym, najpiękniejszym jest właśnie Pałac Marianny Orańskiej, przedstawiony Wam w tym odcinku. Marianna Orańska jest często określana jako postać skandaliczna. Jej nazwisko często pojawia się w dyskusjach na temat powstania drogi Marianny Holenderskiej. Warto zauważyć, że córka Wilhelma Orańskiego odegrała kluczową rolę w dofinansowaniu sieci obejmującej drogi górskie, ścieżki rolnicze i systemy odwadniające, rozciągającej się na ponad 55 km od Ząbkowic Śląskich do przełęczy Płoszczyna w Górach Bialskich, wraz z Marianstrasse, leśną drogą prowadzącą do punktu kontroli celnej, która zapewniała jej dodatkowe dochody. Dzięki swoim wysiłkom
na rzecz ulepszenia dróg i rozwoju lokalnych atrakcji turystycznych dla odwiedzających, Marianna znacznie zwiększyła turystykę w regionie Sudetów. Kładki i szlaki, które zleciła, odegrały kluczową rolę w popularyzacji wodospadu Wilczki, który jest znany jako drugi co do wielkości wodospad w Sudetach. Ponadto ułatwiła rozwój turystyki w Międzygórzu, mieście zaprojektowanym w stylu szwajcarskim, w dużej mierze dzięki swojej inicjatywie założenia zajazdu pod dobrą datą. Łącznie nabyła 2 miasta, 35 wsi i ponad 16 000 hektarów ziemi. W 1854 roku zainwestowała w kopalnię złota i arsenu w Złotym Stoku. Mieszkańcy Lądka-Zdroju również ciepło wspominają tę holenderską księżniczkę. To dzięki jej staraniom przywrócono lokalne źródła mineralne, co doprowadziło do rozkwitu przemysłu uzdrowiskowego. Aby uczcić zasługi Marianny, wzniesiono pomnik pomiędzy kamieńcem a Starym Mięstem wraz z pamiątkowym kamieniem umieszczonym w Międzygórzu. Także jak widzimy, była to bardzo odważna i przedsiębiorcza kobieta, a do tego bardzo piękna. To tylko tyle, ile udało mi się zapamiętać z historii, które usłyszałam, będąc w Pałacu Marianny Orańskiej. Jeśli go odwiedzicie, na pewno dowiecie się dużo więcej. Gorąco Was do tego zachęcam. Ja się z Wami powoli żegnam. Mam nadzieję, że podobał Wam się pałac, jak i historia samej Marianny. Także moi drodzy, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. I tutaj możemy chyba przytoczyć powiedzenie: cudze chwalicie, a swego nie znacie. Prawda? Mamy cudowny kraj, powinniśmy być z niego dumni. Na razie.